Tak w mojej ocenie pachnie pewny siebie mężczyzna. O tych 10 zapachach Wam, szczególnie Panom, ale też Wam, Paniom, chciałam opowiedzieć. Witam Was, kochani, serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i zapraszam Was dzisiaj na 10 zapachów, które według mnie określają, tak w mojej ocenie pachnie pewny siebie mężczyzna. O tych 10 zapachach Wam, szczególnie Panom, ale też Wam, Paniom, chciałam opowiedzieć. To będzie film dla Panów, którzy chcą się dowiedzieć, jak kobiety do tego podchodzą, oraz do wszystkich pań, które chciałyby się ze mną po prostu wymienić swoimi doświadczeniami, opowiadając o tym w komentarzach oczywiście, jak Wy kochacie, jak pachną Wasi mężczyźni i jak według Was oni od razu nabierają pewności siebie, kiedy ten zapach noszą. To jest bardzo ciekawy temat, my troszeczkę tak po macoszemu traktujemy tych mężczyzn, a należy im poświęcić więcej czasu, ponieważ widzowie moi to też są mężczyźni i zresztą ja mówię głównie o zapachach unisex, więc myślę, że treści są dla obu płci tu zawsze, ale chciałam wybitnie poświęcić ten czas Wam, mężczyźni, i powiedzieć Wam, jak ja odbieram mojego mężczyznę, kiedy te zapachy nosi. No, jako pewnego siebie oczywiście. Zacznę może od pierwszego zapachu, który mój mąż kocha, uwielbia naprawdę. To jest jeden z jego must have'ów i jak troszkę na sklepie się sprzedaje ten zapach, to on zawsze mówi: patrz, żeby tylko dla mnie zostało. Ja mu mówię, że Ci odkupię następny flakon, jeżeli tylko ten po prostu cały się sprzeda, więc żeby się nie martwił. Ubóstwia ten zapach bez dwóch zdań. I chodzi o French Avenue we współpracy z Aromaticsem, zapach Carnal Desire. To jest zapach przepięknej skóry, która jest bardzo dobrze zrobiona. Słuchajcie, on jak nosi ten zapach, to jest dla mnie takim mężczyzną, który wie, czego chce w życiu, jest pewny siebie, nie boi się niczego, dlatego że to jest bardzo, bardzo konkretny zapach, to nie jest zapaszek. On to nosi nawet latem, słuchajcie, nie zważa na to, czy ta woń nie jest zbyt ciężka. Jeżeli kocha jakiś zapach, nie ma dla niego pora roku, pora dnia kompletnie żadnego znaczenia. Ale ten zapach wydaje mi się, że świetnie się jednak u mężczyzn sprawdza jako zapach całodzienny i całoroczny. Dlaczego? Ponieważ mężczyźni, ja uwielbiam mężczyzn, którzy pachną charakternie i inaczej niż cała reszta, nie oszukujmy się. Zwracam baczną uwagę na to, czym mężczyźni pachną, jak jestem w galerii, obserwuję, wącham, jak tylko jakiś koło mnie przejdzie. Naprawdę zwracam na to uwagę ze względu na to, czym się zajmuję. Mnie to po prostu pasjonuje i interesuje. I muszę Wam powiedzieć, że niestety, ale ulice pachną takim słabym mainstreamem, bo w mainstreamie też można znaleźć coś ciekawego, ale jednak większość wybiera takie dosyć albo słodziaki, albo typową wodę kolońską, no, która wiadomo jak się nam wszystkim kojarzy, więc nie ma inwencji twórczej. Mój natomiast mąż, przez to czym ja się zajmuję, ma dostęp do takich zapachów i poznał dzięki mnie takie zapachy i odkrył jakby siebie w tej drodze perfumowej. To jest właśnie jego jedno z odkryć. Ja tego zapachu przestałam używać, ponieważ on tak bardzo go pokochał. I ta skóra tu też jest wybitnie męska. Ona jest taka wręcz troszkę z dymkiem, ale nie przesadzonym, to jest tylko taki delikatny niuans tego zapachu. Przepiękny i naprawdę uwielbiam ten zapach na nim. To jest nasze odkrycie na zakupach. Poszliśmy na zakupy ciuchowe z mężem do Zary, stricte dla niego i ja poszłam sobie na ten dział perfumowy. Nie mogę nigdy się oprzeć i idę zawsze wąchać, czy na dziale damskim, czy na dziale męskim. Lubię poznawać, co tam Zara wypuściła nowego, bądź nie nowego. W każdym razie uwielbiam poznawać ich zapachy.
I tak właśnie weszłam sobie na ten dział i powąchałam Vibrant Leather. Szybciutko na pasku zaniosłam do niego ten zapach i mówię, słuchaj, jest wiosna, ten zapach Ci się wspaniale będzie sprawdzał, ponieważ to jest faktycznie skóra bardzo świeżo podana. Słuchajcie, to jest świetne połączenie, bo tu jest skóra podana z odrobiną właśnie jakiejś wody kolońskiej. Według mnie odpowiada tu jakaś cytrusowość za to. I faktycznie zapach jest dosyć wibrujący, męsko podany, tu jest definitywnie męska nuta, ale właśnie z tą taką skórzanością. Bardzo mu się zapach spodobał i stwierdził, że będzie go nosił, więc jak tylko mu kupiłam, założył na siebie od razu następnego dnia i powiem Wam, że ten zapach jest naprawdę wart poznania. Te 50 ml kosztowało 55 zł. Bardzo fajne parametry, chociaż on mówi, że po Aromaticsie czy po jeszcze innych, o których Wam powiem, to ciężko z tymi parametrami, bo on sam aż tak dobrze siebie nie wyczuwa, a on jednak lubi wonie bardzo, bardzo mocne, silnie projektujące, ale ja bardzo go lubię w tym zapachu i tłumaczę mu, że to, że Ty siebie nie czujesz i ja Ciebie wyczuwam cały czas, okej, to nie jest od mycia do mycia zapach, on się ulatnia po 6 powiedzmy czy 5 godzinach, ale naprawdę też tyle akurat wystarcza na tak świeży zapach, bo to jest mimo wszystko bardzo, bardzo świeży zapach. Z tym zapachem ja miałam ogromną trudność. Ja sama nie jestem w stanie nosić tego zapachu, więc bardzo szybko podjęłam decyzję o tym, że oddaję ten zapach mężowi. I Orto Parisi Risveglium poszedł do mojego męża. On natomiast pokochał ten zapach niesamowicie. To jest taki trzeci w sumie zapach w kolejce, po który on sięga. Uwielbiam na nim taką zmurszałą zieloność, bo to jest taki zapach dosyć zmurszały. I wiecie co, ja sama się męczę z tym zapachem, natomiast kiedy on go nosi, on daje taką aurę mu, on jest w ogóle bardzo przez ten zapach rozpoznawalny, to znaczy ja mogę się oddalić w sklepie od niego, ale po nitce do kłębka, czyli po Risveglium do niego dotrę, bo to tak ogoniasty jest zapach. Ciągnie się za nim niesamowicie. Zapach jest bardzo ciekawy i wybitnie mężczyźni szaleją za tą wonią, zresztą się wcale nie dziwię. Bardzo jest charakterny w tym zapachu, taki dla mnie też momentami uwodzicielski. Bardzo lubię na nim Risveglium. Sama nie jestem w stanie nosić tego zapachu. Nie da się ukryć, że bardzo zwracam uwagę na zapachy skórzane i takie też na mężczyznach kocham. Sama na sobie też, ale nie każdą skórę jestem w stanie nosić. I to jest kolejna skóra właśnie Eau Parfum Cité Henri. To jest kolejna skóra, która jest bardzo, bardzo w sposób rzeczywisty podana. To jest ta skóra wyprawiana, to jest ta skóra już pomalowana. To nie jest tak, że tu czuć jakieś lakiery czy smary, które są używane przy zaprawianiu skóry. Nie, absolutnie. Ale to jest ta skóra z pomieszczeń, taka troszkę może już postarzana, z jakimiś drewnianymi gdzieś dodatkami, gdzie, nie wiem, jest fotel na nogach drewnianych i obity tą skórą, ale ten fotel ma już swoje lata i trochę się już wyrobił, że tak powiem, i to właśnie mniej więcej tak pachnie. I nie ukrywam, że jest w takich zapachach coś niezwykle uwodzicielskiego, jeżeli nosi to właśnie mężczyzna. Ja powiem tak, dla mnie, kiedy on zakłada ten zapach, no robi mi się coś w sercu takiego, porywa mnie po prostu to, że po pierwsze mój mężczyzna jest w stanie taki zapach na siebie założyć, bo nie ukrywajmy, ale ogólnie mężczyźni naprawdę przepadają za słodyczą i nawet wybierają sami zapachy ze słodyczą. Ja nie mówię, że mój mąż takich nie ma, ale on ich raczej nie nosi. One po prostu stoją,
a ja powinnam je puścić dalej tak naprawdę, bo no, one nic nie wnoszą tutaj do jego garderoby perfumowej, on po prostu po takie nie sięga. Natomiast to jest cały on. On jest taki trochę surowy, taki trochę ostrzejszy. To nie jest taki przymilak. Mój mąż nie jest wylewną osobą, ale bardzo dużo mi mówi uczuciowych rzeczy, tylko że robi to w sposób dosyć zachowawczy, z przymrużeniem oka, żartobliwym i też nosi perfumy, które bardzo silnie zauważyłam, że go opisują. Więc być może ten zapach po prostu tak z nim współgra i po pierwsze, że ja lubię bardzo skórę, a po drugie, że z nim naprawdę to super gra i z jego poczuciem humoru, ze sposobem bycia, że no robi mi się ciepło na sercu, kiedy nosi ten zapach. Ale gdybym chciała Wam powiedzieć, czy mój mąż ma jakiś signature scent, no to musiałabym wymienić 3 signature scent, bo niezwykle po Aromaticsie, po Carnal Desire na 100% ludzie rozpoznają, że to jest on. Risvelium owszem, ale najczęściej używanym zapachem, który jako pierwszy dostał, w którym się zakochał kompletnie, ja też nie mogłam go nosić, a się okazuje, że na nim to jest jakiś kompletny game changer. Mało tego, zażyczył sobie flakon tych perfum i jak tylko zużyję tę perfumetkę, a już jest bardzo blisko, jakieś 2 ml mu zostały, to myślę, że ten flakon otrzyma. Chodzi o Oud Maracuja od Maison Crivelli. Jak wiecie, ja tę markę kocham, ale nie tylko ja, ponieważ praktycznie każdy zapach z tej marki podoba się mojemu mężowi i bardzo lubi go nosić, ale druga też sprawa, że ja mam bardzo dużo zapachów, uważam, jak na tak drugą markę mam dużo zapachów i muszę Wam powiedzieć, że on te, które ja mam dla siebie w czerwonych flakonach, też bardzo lubi, tylko nie, jakby w tamtych jest więcej jakiejś takiej słodyczy, a tu jest to tak zrobione, no bardzo moim zdaniem właśnie męsko. Oud Maracuja to jest bardzo specyficzny oud, który ciągnie się ogromnym ogonem dymu. A druga sprawa jest taka, że ja wcześniej nie czułam tej marakui i on też mi często mówił, że ja nie czuję żadnego owocu tu, ale 2 dni temu założył ten zapach i było bardzo ciepło, było 25 stopni i żeśmy w końcu poczuli ten owoc. Mocny, silny, nie turbosłodki, bo ten oud dymny cały czas okalał ten owoc, ale on był. I oboje stwierdziliśmy, że ten zapach to jest jakieś mistrzostwo świata, które po prostu potrafi nas zaskoczyć cały czas. Uwielbiam, uważam, że ogromnej pewności siebie dodaje taki zapach. Ogromnej. Albo tylko pewny siebie mężczyzna jest w stanie tak trudną być może dla kogoś woń nosić. Panowie, w każdym razie próbujcie, bo ten zapach jest niesamowity. Teraz Wam powiem o zapachu, o którym mój mąż został zapytany. Został zaczepiony na ulicy. Nikt jakby na mnie nawet nie zwrócił wtedy uwagi. Najważniejsze było zaczepić mojego męża, czym on pachnie. A chodzi właśnie znowu o Maison Crivelli Secret Saffron. Ten zapach mogę nosić i ja, ale już postanowiłam, że mu oddam, bo on po prostu uwielbia ten zapach. Słuchajcie, to jest zapach przepięknego szafranu podanego na sposób bardziej skórzany, ale niezbyt lekki, bo jest tu jakaś ciężkość zapachu, jest tu jakaś drzewność, jakiś aspekt, który troszeczkę zapach dociąża. I moim zdaniem mężczyźni świetnie się w większości czują w tym zapachu, ale jednak nie każdy jest w stanie go nosić, bo też wydaje mi się, że skórzano, takie szafranowe zapachy, nie każdy mężczyzna jest na etapie takich woni. Natomiast jeżeli się przekonacie, no to mój mąż został zaczepiony i zapytany o ten zapach. Ja myślę, że marka Maison Crivelli w większości
właśnie jest lubiana przez panów, bo robi nietuzinkowe, o odpowiedniej ciężkości zapachy i przede wszystkim, jeżeli jesteś facetem, który kocha projektujące zapachy, krzyczące na kilometr, no to spróbuj tej marki Maison Crivelli, bo moim zdaniem znajdziesz tam wiele takich. Drugą taką marką jest Orto Parisi. Też, jeżeli kochasz krzyczeć, to Orto Parisi jest dla Ciebie. Teraz być może Was zaskoczę, ponieważ ja byłam ogromnie zaskoczona. Mój mąż nie przepada za woniami, przynajmniej na mnie, typowo waniliowymi, takimi ciężkimi, ulepnymi od tej wanilii, takiej słodkiej bardzo wanilii. Wydaje mi się, że jednak ten zapach otworzył mu troszkę oczy, że wanilia to nie jest tylko, nie musi być tylko podane jako coś bardzo słodkiego, że wanilia występuje też w męskich perfumach albo w uniseksach, które również kochają mężczyźni. I takim zapachem, do którego on się przekonał, który bardzo, bardzo polubił, jest Bulgari Orom. To jest zapach właśnie waniliowy, z tym, że też agarowy, udowy i przez te połączenie jest niebywale podobny w jakiejś formule do Baby Cata, tylko tam te role robi kadzidło, a tutaj te role jakiejś, może nie dymku, tylko bardziej drzewności, bo to jest taki ud bardziej drzewny. Jednak w Baby Cacie jest bardziej kadzidło, ale Baby Cata tak nie lubi mój mąż ze względu na to, że dla niego to jest bardziej gourmandowy zapach, a ten bardzo lubi, bo tu ta wanilia w ogóle nie jest gourmandowa. To jest bardzo męsko i wybitnie sensualnie podany zapach. Ja zawsze do niego mówię, że jak założysz Orom, to może się zdarzyć wszystko, więc uwielbiam na nim ten zapach. Mój mąż należy też do osób, które bardzo lubią zapachy aromatyczne i o ile ja kiedyś nie mogłam się do takich kompletnie przekonać i byłam na takim etapie w swoim życiu, kiedy naprawdę, jeżeli widziałam na fragrantlice napisany świeżokorzenny, to uciekałam, albo aromatyczny, to uciekałam od takich zapachów, bo wiedziałam, że dla mnie to będą cytrusy dziwnie podane, zbyt aromatycznie, może będą troszkę cifowo wypadały też, bo bardzo często taki efekt jest, ale bardzo mi się zmieniło. I taki Penhaligon's Halfeti, jak widzicie, on ma w większości jakieś odlewki, miniaturki, bo on naprawdę nie używa tych perfum nie wiadomo ile. U niego to starcza i starcza. Teraz Wam powiem, że ja po prostu doceniam teraz wszelkiego rodzaju zapachy, szczególnie na mężczyznach z iglakami. Może nadal sama czuję jakiś jeszcze respekt do takich zapachów, chociaż już raczej nie za duży, ale jeżeli chodzi o mężczyzn, to bardzo ich podkreśla. Taki zapach bardzo z nimi współgra, czyli jakieś cytrusy, ale podane z iglakami właśnie na sposób aromatyczny. Gdzieś jakaś gałka muszkatołowa, jakiś ud. Ud to jest w ogóle podstawa dla mnie mężczyzny. Jak zapach jest z udem, to ja wiem już, że mi przypasuje i będzie korespondowało z tym, jaki mój mąż jest. Bo też ważne jest, żeby w jakiś sposób to, co czujecie, współgrało z tym, na kim to czujecie. Ponieważ ja bardzo dobrze znam swojego męża, to mi to wszystko świetnie siedzi. Bardzo dobrze jest zrobione. Penhaligons niewiele ma zapachów, słuchajcie, które mają nie wiadomo jaką trwałość i projekcję, a ten zapach właśnie bardzo często też te zapachy aromatyczne, wbrew pozorom, mają bardzo fajną projekcję i ten zapach ją ma i jest świetny na nim. Uważam, że jest niezwykle męski, ale też nie w typie wody kolońskiej, tylko nadal czegoś z wyższej półki. A będąc już przy aromatyczności, to jest kolejny zapach, którego ja na sobie nie do końca lubiłam, postanowiłam oddać mężowi, a kiedy on na siebie raz go założył, no to przepadł. Jak widzicie, on jest bardzo spójny w tej swojej, w tych swoich upodobaniach perfumowych, dlatego że on lubi wszystko, co jest ostre,
projektujące, mocne, charakterne i jakieś, nie byle jakie, nieprzesłodzone, gęste albo udowe, albo skórzane, albo właśnie aromatyczne, coś bardziej na lato, ale z niuansem. I oto takim zapachem z niuansem jest właśnie Amouage Pourpoise. Amouage Pourpoise, ja nie mogłam tego nosić, bo na mnie wybrzmiewał dosyć zmurszało, dokładnie jak Risvelium, tylko Risvelium jeszcze do tego ma jakąś świeżość, a tu jest bardziej, to jest takie wszystko stonowane, ten zapach jest taki bardziej liniowy, taki bliżej ziemi, bardziej właśnie ziemisty, mniej wodny, mniej cytrusowy, tu nie ma takich niuansów, tu jest bardzo duża zieloność, która jest troszeczkę taka właśnie przeleżała na tej ziemi, też rozgrzana jest ta ziemia i nie do końca ta trawa jest zielona, jest trochę już pożółkła, jest troszeczkę wysuszona i wy czujecie to wszystko i to jest jakieś, to jest charakterne, to jest też bardzo, bardzo przyjemny na nim zapach. Też ma świetną skórę mój mąż, bo na moim mężu wybijają się same wspaniałe nuty. Na nim nic nie wychodzi, ani za kwaśno, ani za słodko. Wszystko jest takie jak w punkt. Mój mąż jest takim papierkiem lakmusowym dla perfum. Jak chcę wiedzieć i wyczuć wszystkie nuty, to bardzo często testując perfumy, testuję na jego skórze, bo wiem, że jego skóra nie bardzo zmienia zapachy, w przeciwieństwie do mojej, która potrafi mi zagrać na nosie. No i wybitna kompozycja z tamtego roku, jeżeli dobrze pamiętam, Montal, którą stwierdziłam również, że może oddam mężowi, niech sobie poużywa. Miałam odlewkę i bardzo mało zostało, bo zużył. Arabians Rose Leather. Świetna kompozycja, to jest w ogóle pierwsza kompozycja, w której czujecie dosłownie przy pierwszym psiknięciu czarną skórę. Nie brązową, nie żadną inną, nie po prostu skórę, czarną skórę. Dosłownie czujecie atrament, który jest w tej skórze i ten atrament jest czarny. Świetny, świetny zapach. To jest róża, która bardzo dobrze nosi się przez panów. Ta róża jest, ale ta róża jest. Nie wiem, jak Wam opowiedzieć, bardziej męsko podanej róży i bardziej męsko brzmiącego zapachu różano-skórzanego nie umiałabym Wam zaproponować. Jeżeli w ogóle poszukiwaliście kiedykolwiek czegoś takiego, to Montal Arabians Rose Leather to jest po prostu coś, czym powinniście się panowie zainteresować. Jeżeli Wy, kobiety, też szukacie takiego połączenia, to jest perfekcyjne. To nie jest tak, że ja nie mogę tego zapachu nosić. Ja postanowiłam go oddać mężowi, bo chciałam zobaczyć, jak mu się będzie nosiło. A że pokochał i stwierdził, że to jest niesamowite połączenie, gdzie on również za różą nie przepada, a chciałam go trochę przekonać. Chciałam mu trochę pokazać, że róża nie ma jednego oblicza, że róża nie musi być tylko kobieca, że bardzo często róża jest podawana po męsku, tak ostrzej, charakterniej. Uważam, że Portrait of a Lady Frederica Malle mógłby równie dobrze założyć mężczyzna i czułby się turbo męsko w tym zapachu. Ja mojemu zaproponowałam zapach spod pipety Montal. Także świetnie zrobiony zapach. Jest i drzewność, bardzo dużo drzewności. Ta czarna skóra i niezaprzeczalnie czuć tu różę. To było 10 zapachów dla mężczyzny pewnego siebie, dla mężczyzny, który wie, czego chce, dla mężczyzny, który eksploruje, poznaje i lubi poznawać, nie jest zamknięty i nie boi się tego, co pomyślą inni. Dla wszystkich mężczyzn, którzy są znudzeni mainstreamem i wiedzą, że
to już nie jest to i że trzeba czasami postawić na indywidualność. To było 10 propozycji tak naprawdę mojego męża, ale przedstawione przeze mnie. Mój mąż nie potrafi opowiadać o zapachach. Jeżeli ten film Wam się podobał, to podarujcie mi jakąś łapkę w górę bądź podbicie. I pamiętajcie o tym, że jeżeli chcecie być ze mną na bieżąco i być poinformowani o każdym moim filmie, no to wypadałoby zasubskrybować i nacisnąć dzwoneczek. Za to zresztą bardzo serdecznie Wam dziękuję i buziaczki kochani. Pa, pa!